poprzednim filmie przedstawiłem przykłady, jak antropomorfizujemy nasze papugi. Człowiek ma taką skłonność, że zjawiskom lub przedmiotom przypisuje ludzkie cechy. W przypadku zwierząt w większości dokonujemy przy tym dużych nadużyć, które niekiedy dobrze trafiają do naiwnych osób, utrwalając pewne stereotypy, z którymi trudno potem polemizować. Oprócz przykładów wymienionych we wspomnianym filmie, takim właśnie antropomorfizowaniem jest też twierdzenie, że szelek nie wolno stosować dla małych papużek, gdyż podobno są one dla nich zbyt ciężkie. Niektórzy antyszelkowcy porównują je do plecaka ważącego 1/4 lub nawet 1/3 masy ciała. Owszem, na rynku są szelki różnej wagi i różnej jakości, ale nawiązując do tego plecaka, przy ich antropomorfizowaniu jest na dodatek spora nieznajomość fizyki. Szelek nie można bowiem porównywać do plecaka. Postaram się wykazać, że twierdzenie takie jest nie tylko nieprawdziwe, a wręcz szkodliwe dla tych małych papużek, bo opiekunowie, którzy w to wierzą, pozbawiają jej istotnych elementów dobrostanu. Moje nierozłączki bardzo lubią spacery. Przyznam, że na pewien czas odwiodła mnie od nich krążąca po Facebooku grafika przedstawiająca człowieka z ciężkim plecakiem. Obrazek sugerował, że małe papugi ciężar szelek odczuwają w podobny sposób. Po przemyśleniach jednak stwierdziłam, że papuszki nie cieszyłyby się tak na wyjście, jeżeli szelki sprawiałyby im cierpienie lub dyskomfort. Wygooglowałem sobie, jakie ciężary noszą na sobie ludzie. I nie mam na myśli siłaczy. Waga ekwipunku polskiego żołnierza może wynieść nawet prawie 44 kg, co stanowi ponad 50% średniej wagi ciała człowieka. Sięgając w przeszłość, waga ekwipunku średniowiecznego rycerza mogła wynosić nawet 65 kg, a biorąc pod uwagę, że ludzie byli wtedy niżsi i lżejsi, to ciężar takiej zbroi mógł być równy ciężarowi ich ciał. Ale konstrukcja zbroi pozwalała, by jej ciężar rozkładał się równomiernie. Jej ciężar brały na siebie również biodra, ręce i klatka piersiowa, a nawet trochę końskie siodło. Gdyby cały ten ciężar spakować do plecaka i umieścić na ramionach rycerza krzyżowca, jego wyprawa skończyłaby się prawdopodobnie daleko wcześniej niż pod murami Jerozolimy. Inny przykład. Gdyby przeciętna kobieta miała przenieść na plecach 20-kilogramowy ciężar, bardzo szybko opadłaby z sił. Dlatego byłem zdumiony, kiedy wyczytałem, że ten tradycyjny łowicki strój, w który ubrane są tancerki, waży do 20 kg. Przypuszczam, że gdyby paniom tym założyć 20-kilogramowe plecaki, to nie tańczyłyby już z taką lekkością. I tu dochodzimy do sedna. Widziałem w sieci rysunek papuszki falistej, której szelki zastąpione zostały plecakiem, pod którego ciężarem ugina się biedny ptak. Ale przecież szelki, opasujące ciało papugi, niczym strój tancerki, rozkładają obciążenie w zupełnie inny sposób. Szelki równomiernie okalają ciało papugi, a nie wiszą na plecach, a dopięta do nich smycz najczęściej spoczywa na ciele opiekuna i jej ciężar nie jest dla ptaka w całości odczuwalny. A więc wszystko zależy od tego, jak rozkłada się ciężar. Jeśli jego środek ciężkości pokrywa się ze środkiem ciężkości naszego ciała, obciążenie nie jest tak odczuwalne, jak wtedy, kiedy jest przesunięty poza obręb ciała. Te zdjęcia tragarza na dworcu kolejowym i pracującej na budowie kobiety wykonałem w Indiach. Zauważcie, że nie noszą oni ciężarów na plecach, lecz na głowie. Podobnie jak robią to inne kobiety czy mężczyźni tragarze, nie tylko w Azji, ale i na całym świecie. Jest jeszcze jedna sprawa. Biologia. Każdy organizm jest inaczej zbudowany. Chodzi zarówno o konstrukcję szkieletu, jak i budowę tkanek. Dlatego każdy ma inne predyspozycje do odczuwania ciężaru. To mrówka, ze względu na specyficzną budowę tkanek, jest najsilniejszym zwierzęciem na ziemi, zdolnym unieść ciężar wielokrotnie większy w stosunku do wagi jej ciała niż na przykład umięśniony orangutan. Ale skoncentrujmy się na ptakach. Ptaki drapieżne, na przykład harpia wielka, jest w stanie unieść w locie ofiarę dorównującą jej wadze. Struś
potrafi unieść na swoim grzbiecie dorosłego mężczyznę, a pelikan może w worku pod dziobem przetransportować nawet 13 kg wody z rybami. Nie można więc tak wprost porównywać siły różnych gatunków zwierząt, a już na pewno anatomii człowieka i papugi, a tym bardziej na tej podstawie wysnuwać wniosek, że analogicznie odczuwają oni ten sam ciężar. Na dodatek, jeszcze tak manipulując jego środkiem ciężkości. Przeciwnicy wyprowadzania małych papug na spacery w szelkach argumentują, że ważą one około 9 gramów i dla małej papuszki jest to ciężar przygniatający i że waga szelek nie może przekraczać 10% masy jej ciała. Czy aby na pewno? Zacząłem się więc zastanawiać, skąd wzięło się to powtarzane twierdzenie, że ciężar papuzik szelek nie może przekraczać 10% ciężaru ptaka. Nigdzie, a długo szukałem, nie natknąłem się na jakiekolwiek informacje, że przeprowadzone zostały jakieś badania na papugach. Skąd więc wzięto te magiczne 10%? I znalazłem. To zalecenie ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Amerykańskiej Akademii Pediatrii dotyczące dopuszczalnego ciężaru uczniowskich tornistrów. Przyznacie chyba Państwo, że większą antropomorfizację trudno już byłoby stworzyć. Dobrze, że papuzie fora nie działały w okresie, kiedy ja chodziłem do szkoły. Już widzę te hasła. Szklanka mleka dla każdej papugi. I to nie szkodzi, że papugi nie mają enzymów trawiących mleko. No ale jak mówiłem, mamy ciągotki do antropomorfizowania. Szczególnie poprzez porównywania zwierząt do naszych dzieci. Ale ci sami eksperci jednocześnie wskazują, że jeśli plecak nie przylega do pleców, lecz zwisa, powoduje to efekt pociągania do tyłu w dół, zwiększając odczuwalną wagę plecaka nawet o 60%. Łatwo więc chyba wyobrazić sobie, że jeśli przesuniemy to obciążenie w przeciwnym kierunku, odczuwalna waga będzie się zmniejszała, a szelki nie zwisają na plecach, lecz właśnie są równomiernie rozłożone na ciele papugi i ich środek ciężkości jest przesunięty na środek ciężkości ciała papugi. Ja, jako humanista z wykształcenia, nie podejmuję się tego wyliczyć, ale jestem przekonany, że każdy absolwent Politechniki jest w stanie rozrysować działające na ciało wektory ciężkości objaśniające, dlaczego ptaki w szelkach odczuwają ich ciężar w sposób zupełnie różny niż sugerują to ilustracje w sieci porównujące je do plecaka. Jak jednak Państwo tu widzicie, zdarzają się w życiu ptaka momenty, gdy samica bez problemu dźwiga na swoich plecach partnera, którego ciężar jest przecież porównywalny z wagą jej ciała. Ale wróćmy jeszcze do biologii papug. Nie wiem, czy wiecie, ale przed rozpoczęciem sezonu lęgowego waga samicy papuszki falistej zwiększa się nawet o 20%. W tym czasie nie odpoczywa. Buduje gniazdo i musi zdobywać dodatkowe ilości pokarmu konieczne do powstania jaj. Przeciętny lęk składa się z około 5 młodych, ale często jest ich 10, niekiedy nawet 12 piskląt. Aby je wykarmić, rodzice muszą wielokrotnie w ciągu dnia transportować w swoich wolach pokarm, którego waga przewyższa ciężar szelek. A przeciwnicy szelek twierdzą, że szelki to nieludzki wysiłek. Właśnie, nieludzki, zwykły, ptasi. Skończcie więc z tym antropomorfizowaniem. I popatrzcie Państwo na tę ważącą 30 gramów wróbliczkę. Jest o ponad połowę lżejsza od papuszki falistej. I nikt nie zmusił jej, by porwała ten ogromny kwiat i wzbiła się z nim w powietrze. Mam tu właśnie taki pęk mniszka i z ciekawości chciałbym wiedzieć, ile waży jeden jego kwiat. Waży 3,6 grama. To prawie 12% wagi jej ciała, a obciążenie to wcale nie rozkłada się tak równomiernie na jej ciele jak szelki. Ale wróćmy jeszcze do tej krążącej w sieci grafiki. Już w samej wadze papuszki falistej kryje się pewna manipulacja. 40-gramowe papuszki spotkać można na swobodzie w Australii. Te w naszych domach to ptaki mniej aktywne fizycznie. Na dodatek celem ich trwającej od prawie 2 wieków selektywnej hodowli było stworzenie znacznie większej i cięższej, tak zwanej angielskiej odmiany wystawowej, zwanej u nas potocznie standardem. Waga standardów może sięgać nawet 100 gram.
Geny tych wystawowych ptaków zadomowiły się już na dobre również w populacji naszych domowych papużek, powodując, że ich przeciętna waga wynosi obecnie od 50 do nawet 80 gram. Kolejną manipulacją jest waga szelek. Te 9 gram to pewnie waga całej uprzęży, czyli szelek wraz ze smyczą, której drugi koniec podczas zwykłego użytkowania szelek spoczywa na dodatek w ręku opiekuna. I to on dźwiga część ich ciężaru. Te szelki ze sklepu z papugami dedykowane są dla najmniejszych papug. Ich wagę ustalę, ważąc je na tej oto wadze jubilerskiej. Ważą one dokładnie 4,23 grama. A teraz zważmy te szelki razem ze smyczą. Oczywiście jest to najlżejsza smycz dedykowana właśnie do tych szelek. Całkowita waga tej uprzęży to 7,76 grama. Ale proszę, zwróćcie Państwo uwagę, że ten długi pasek szelek, umożliwiający rozciągnięcie ich celem łatwiejszego przełożenia przez nie skrzydeł, zwykle podczas spaceru, gdy papuga siedzi na ramieniu opiekuna, on również opiera się na jego ramieniu, odciążając papugę. Tak samo dzieje się, kiedy papuga siedzi na ziemi czy gałęziach drzew. A wtedy nie tylko ciężar smyczy może być dla niej w ogóle nieodczuwalny, ale i ta część szelek. Zważmy więc te szelki ponownie, spuszczając poza wagę tę właśnie część, która opiera się często na ramieniu opiekuna. Widzicie? Teraz te szelki ważą zaledwie 2,72 grama, czyli zaledwie 3,4% wagi ciała. Z kolei waga nimfy to od 80 do 120 gramów, a dedykowane dla tych najcięższych szelki są cięższe zaledwie o 1,5 grama. A gdybyśmy tę część szelek, która opiera się często na ramieniu opiekuna, spuścili poza wagę, to ważą one 3,36 grama. Ale skoncentrujmy się na papuszce falistej. Po moich korektach waga szelek stanowi przy zwykłym użytkowaniu w większości przypadków mniej niż 10% wagi ciała papug, a nie 1/4 czy nawet 1/3. Średnio, w zależności od sposobu użytkowania szelek, stanowią one od poniżej 3,5% przy najcięższej 80-gramowej papuszce i częściowo odciążonym pasku szelek do około 15% wagi ciała przy najlżejszej papuszce falistej i całkowitym obciążeniu jej smyczą, na przykład w locie. Choć szelki generalnie nie służą do latania. No więc poantropomorfizujmy troszkę, porównując je do plecaka. Gdy przeniesiemy tę wagę szelek w przeciwną stronę, niż robią to antropomorfizujący przeciwnicy szelek, czyli na przeciętnego, ważącego około 80 kg człowieka, to w porównaniu do uśrednionej wagi papuszki falistej dźwigałby on od 3,3 do 9,5 kg, a w porównaniu do średniej nimfy już od 2,68 kg. Moim zdaniem, nawet dla przeciętnej osoby, która turystykę traktuje wyłącznie bardzo rekreacyjnie, plecak o takiej wadze nie stanowiłby żadnego problemu. Proszę mi wybaczyć, że sam posłużyłem się w sposób przewrotny antropomorfizacją zwierząt, którą tak krytykuję. Chciałem w analogiczny sposób dowieść, że wyliczenia przeciwników szelek nie wytrzymują konfrontacji z faktami. Ale szelek nie można porównywać do plecaka. Zapewniam więc Państwa, że dla przyzwyczajonej do tego typu aktywności papuszki spacer w szelkach nie jest żadną udręką, a bardzo lubianym sposobem aktywności. A ruch i wysiłek fizyczny jest niezbędny dla zdrowia. Owszem, na początku treningu wolnych lotów niektórzy wykorzystują szelki do nauki przylatywania na przywołanie. Małych papużek zwykle nie trenuje się do wolnych lotów, bo jest to dla nich zbyt niebezpieczne ze względu na drapieżniki. One mają możliwość wyfruwania się w mieszkaniu, a spacer w szelkach na świeżym powietrzu daje ogromną, trudną do przecenienia korzyść dla zdrowia i urozmaicenia ich życia. Serce pęka, jak się na to patrzy. Ubierz sobie plecak, ważący jedną trzecią masy twojego ciała i sobie z tym biegaj i skacz, geniuszu. Ale mam nadzieję, że teraz już zrozumieliście, że nawet w locie, kiedy papuszka dźwiga ciężar szelek ze smyczą czy przedłużką,
Ich odczuwalny ciężar może wcale nie przekroczyć wagi jaj zalegających w brzuchu samicy przed ich złożeniem czy pokarmu niesionego w wolu do gniazda. Rozumiecie więc chyba już Państwo, że porównywanie szelek do plecaka nie ma żadnych podstaw naukowych. Jest sprzeczne zarówno z prawami fizyki, jak i biologią i jest po prostu niedorzeczne. To rezultat pewnego rodzaju psychicznego skrzywienia, jaka to przypadłość często dotyka nas, ludzi. W bajkach antropomorfizmy są miłe i zabawne, ale w życiu mogą wyrządzić krzywdę. Niech więc was nie zwiodą te antropomorficzne grafiki w sieci. Oczywiście znam kolejny argument ich autorów. Powiedzą, że ja sprzedaję szelki, więc je po prostu tutaj reklamuję. To nie znaczy nic innego, jak to, że merytoryczne argumenty już się wyczerpały i dyskusję trzeba sprowadzić na inny tor. Ale w imię czego ci przeciwnicy szelek chcą pozbawić te małe papuszki luksusu, który miałby być zarezerwowany tylko dla dużych papug? Idziemy na spacerek? Idziemy na spacerek? Na słoneczko? Tak.